Witamy w pierwszym odcinku naszej serii filmów z Maroka i Sahary Zachodniej. W prostych słowach i obrazach chcemy Wam pokazać nasz punkt widzenia na ten kraj. Nie jesteśmy znawcami historii ani filozofami, więc przygotujcie się na prosty przekaz. Dokładnie. A teraz zainteresowanych naszymi przygodami serdecznie zapraszamy. Hej, tu ekipa Adwi in DNA. Naszą pasją są podróże motocyklowe. Zapraszamy na nasz kanał. A teraz krótka historia, jak doszło do tej wyprawy. Generalnie pomysł na podróż zrodził się w 2019 roku, jednak pandemia skutecznie zmusiła nas do przesunięcia daty tego wyjazdu. Plan wyprawy zakładał trasę aż do Gambii, jednak w trakcie podróży zmieniliśmy nasze plany, aby poznać lepiej Maroko. Podróż odbyła się jesienią 2023 roku, ale przygotowania rozpoczęliśmy już na wiosnę i obejmowały m.in. wykonaniem zalecanych szczepień ochronnych. I oczywiście przygotowaniem wstępnym naszego Tigera. Nie przedłużając, wyruszamy z okolic Mediolanu. Do pokonania mamy około 200 km do portu. Wcześnie rano lecimy do portu w Genui, skąd odpływa nasz prom, ponieważ najdłuższy etap naszej trasy do Maroka pokonujemy drogą morską. Bilety kupiliśmy prawie rok wcześniej u włoskiego przewoźnika Grande Navi Veloci. Bilety w obie strony kosztowały nas 800 euro. Jesteśmy w porcie w Genowie, skąd odpływamy do Tangeri w Maroku. Check-in bardzo szybkie, sprawnie, na bramkach od razu, nie trzeba nigdzie chodzić specjalnie do budynku, tak jak to było w Durazzo. Jesteś gotowy na tą przygodę? Dzień dobry, tak. Tak? Ostatnie poprawki, organizujemy się, co bierzemy na prom, ale teoretycznie mamy przygotowane tylko tą czerwoną torbę, bo tam są rzeczy do przebrania, do umycia się i coś tutaj do zjedzenia. Zrobiliśmy tutaj zakupki takie małe i tyle. W porcie należy być 5 godzin wcześniej, lecz nie należy się trzymać kurczowo tego planu. Ważne, żeby się nie spóźnić. I nadchodzi moment wjazdu na prom, który zawsze jest stresujący. Ciao, buongiorno. Ticket. U większości przewoźników motocykle mają pierwszeństwo wjazdu oraz są mocowane do pokładu przez obsługę gratis. Tym razem obsługa zażądała od nas symbolicznego 1 euro za tą usługę. Dzień dobry. O. Pociąg osobowy przez Wronki, Szamotuły, Krzyż do Poznania odjedzie z toru 5. Tak mówią. Nasz? Nasz grajdołek? Bez kurde widoku na zewnątrz? Kurde, dziękuję. Ale ciemno tu. Ciemno. Ale mamy normalnie pokój. Na najbliższe 2 doby. Masakra. Miniemy 50 godzin przed nami. Naszym pierwszym przystankiem w drodze jest Barcelona. My zawsze podczas takich przepraw nadrabiamy nasze zaległości filmowe, które wcześniej ściągamy na swoje telefony. Ponieważ być może nie wszyscy wiedzą, ale na promie dostęp do internetu jest bardzo ograniczony. W
Barcelonie następuje załadunek i rozładunek niektórych pojazdów, lecz pasażerowie, którzy kontynuują podróż, nie mogą zejść z pokładu statku. Po 5-godzinnym postoju w Barcelonie ruszamy w dalszy etap podróży do Tanger Med. Przez najbliższą dobę kolejny raz próbujemy zwalczyć nudę, oglądając filmy i korzystając z ekskluzywnych posiłków promowych za fortunę. Podróże to sztuka improwizacji. Kino domowe z kija do selfie na statku. W drugiej dobie rankiem mijamy Gibraltar. Z którego 2 lata wcześniej podziwialiśmy Afrykę. Z informacji praktycznych dla zainteresowanych. Na promie wypełnia się deklarację, która wraz z paszportem jest podstawą do otrzymania wizy turystycznej do Maroka na 90 dni. Natomiast motocykl otrzymuje tymczasowy marokański dowód rejestracyjny. Wszystkich czynności portowych Wam nie pokażemy, ponieważ obowiązuje surowy zakaz nagrywania. Ale oficjalnie, jak to mówią, witamy w Afryce, Maroko. Droga do Chefchaouen to pierwsze nasze 120 km w Maroko, które pozwalają nam na obserwację i przyzwyczajenie się do tutejszych obyczajów drogowych. A propos obserwacji, to mamy nieodparte wrażenie, że otaczający nas krajobraz przypomina do złudzenia Andaluzję. Państwo w cieniu siedzą, jakiś lokalny bar. Patrz jakie stare walce. Ojej, jeszcze na ten, parowe. Zaplanowane mamy, że naszą pierwszą noc spędzimy w hotelu Puerta Azul. W tym momencie był to jedyny dostępny nocleg oferujący bezpieczne miejsce parkingowe w garażu. Za nocleg ze śniadaniem zapłaciliśmy około 60 euro. Bo dziewczynka ci macha. Hotel Puerta Azul. Żeby nie było, że śpimy tylko w dziurach, to śpimy też takim czymś. Co prawda 2 łóżka, no bo były tańsze, nie? Ale tak to wygląda. Łazienka. Gdzie tu jest światło? Proszę. To ja. Żeby nie było. Wieczorem z polecenia właściciela hotelu udajemy się na kolację do restauracji Casa Hassan. Restauracja ta znajduje się w tak zwanym Riadzie i jest to nasze pierwsze spotkanie z kuchnią marokańską, więc decydujemy się zamówić tradycyjną zupę harira i tagine w wersji wegetariańskiej. Były też napoje i desery, których nazw nie pamiętamy. Za taką ucztę dla podniebienia zapłaciliśmy w przeliczeniu 18 euro. W drodze powrotnej do hotelu kupujemy kartę SIM i tak kończy się nasz pierwszy dzień w Maroko. Dzień dobry. Z rana przed śniadaniem idziemy robić trening. A dokładnie
zobaczyć niebieskie miasteczko, które mieści się na wzgórzu, a my mieszkamy na dole. Wieczorem ta ulica tętniła życiem. Dziś jakby opuszczona. Szafszawan, czyli niebieska perła Maroka. To urokliwe miejsce zachwyci miłośników fotografii, jedzenia i zakupów. Teorii na temat tego, dlaczego domy są niebieskie, jest wiele i są pomysłowe. Niektórzy twierdzą, że pomalowali je na niebiesko Żydzi uciekający przed hiszpańską inkwizycją w XV wieku. Według innych są pomalowane na niebiesko, aby odstraszyć komary, symbolizować morze lub zapewnić chłód w domach w miesiącach letnich. Żadna z tych teorii nie wydaje się zbyt wiarygodna. Pewne jest jedno: ten zwyczaj trwa do dnia dzisiejszego. Po zwiedzaniu śniadani udajemy się w dalszą drogę. Dzisiaj udajemy się z Szefszuan w kierunku Fez. A w Fezie zobaczymy, gdzie tam co ogarnąć, jakieś spanie, czy blisko tego centrum, czy nie. Czy uda się tam coś załatwić, czy nie. To już koniec pierwszego odcinka. Dziękujemy za obecność. Jeśli macie jakieś pytania odnośnie podróży do Maroka, to zadajcie je w komentarzu. Chętnie na nie odpowiemy. Oczywiście wszystkie przydatne linki znajdziecie w opisie pod każdym odcinkiem. Do zobaczenia w następnym odcinku.